Czy powołanie konsorcjum FP Space to sygnał, że polskie firmy chcą aspirować do miana liczącego się gracza w obszarze New Space? Według mnie tak. Jest to obszar, który w Polsce zaczyna rosnąć. Jest to obszar, który cieszy się zainteresowaniem rządu i ESY. Jakby 5 lat temu wstąpiliśmy do ESA, no i jakby myślę, że to jest najlepszy czas na to, żeby zacząć nabywać kompetencje, nabywać doświadczenie, by za kilka lat liczyć się wśród tych graczy new space'owych i na to, żeby zrobić coś inaczej niż robią to ESA, NASA i tak dalej. Wartość tego rynku ocenia się, że on urośnie w przeciągu 7 lat do $600 milionów rocznie, no i część z tych pieniędzy czemu miałaby nie trafić do Polski? Proszę powiedzieć, jaka będzie rola KP Labsów w projekcie, właściwie w konsorcjum FP Space? KP Labs jest liderem konsorcjum i naszym głównym zadaniem będzie tworzenie oprogramowania tak zwanego lotnego, czyli oprogramowania, które zarządza pracą satelity oraz oprogramowania, które analizuje zdjęcia na orbicie, jak również całe oprogramowanie do zarządzania misją, czyli jakieś takie wizualizacje, gdzie jest satelita w danym momencie, do planowania sesji komunikacyjnych itd. itd. Jakie KP Labs ma doświadczenie w tego typu projektach technicznych? Aktualnie prowadzimy jeden z projektów dotyczący analizowania, inteligentnego analizowania monitoringu wideo z wykorzystaniem właśnie sieci neuronowych i uczenia maszynowego. Jest to projekt o nazwie CTI. W związku z tym te doświadczenia, które mamy na tym polu, na polu tworzenia zaawansowanych rozwiązań wykorzystujących wizję komputerową i uczenie maszynowe, chcemy przenieść do projektów space'owych. A na czym polega przełomowość misji Intuition One tam w kosmosie? Przede wszystkim moc przetwarzania, czy tam wydajność tego komputera, który chcemy zbudować i który chcemy wysłać na orbitę, jest nieporównywalna z tym, co teraz jest wystrzeliwane w kosmos. To są setki, jeszcze raz. Jaka jest przewaga techniczna Intuition One w stosunku do istniejących rozwiązań? Przewagą, tak największą Intuition One będzie wysokowydajny komputer pokładowy, który umożliwi nam segmentację obrazów hiperspektralnych tam na orbicie, bez potrzeby wysyłania tych danych na Ziemię. Dane, które są objętościowo bardzo duże, tam na jedną klatkę tam 40 na 40 km, to jest 7 GB danych, które trzeba obrobić. I żeby je obrobić, domyślnie trzeba je najpierw przesłać na Ziemię, co zajmuje czas, bo mamy sesje ograniczone łączności. To jest raz na kilka dni mamy taką dogodną okazję. Więc my chcemy ograniczyć ilość przesyłanych danych po to, żeby więcej tych danych istotnych, na których nam zależy, mogło być przesłane w trakcie tych efektywnych sesji komunikacyjnych. A drugą taką innowacją i drugim takim wyróżnikiem rynkowym będzie sama kamera hiperspektralna, która nie dość, że będzie mniejsza niż to, co jest aktualnie oferowane na rynku. Przez mniejsze rozumiem, to będzie takiej prostopadłością 10 na 20 na 20 cm, wadze około 7 kg i o rozdzielczości spektralnej ponad 100 kanałów. I aktualne instrumenty, które gdzieś tam widać na rynku, no to jest kilkadziesiąt kanałów, a nie ma żadnego, który ma kilkaset. Proszę się przedstawić. Michał Baćkowski, KP Labs.